Dobry wieczór, moi gracze. Dobry wieczór, słuchacza. Potykamy się ten 17 raz, żeby poznać dalsze losy tego, co może się wydarzyć na Warsaw by Night. Dzisiejszy 17 rozdział nosi nazwę Niech żyje anarchia. Zapraszam do słuchania. Moi drodzy, wracamy ponownie pod Stadion Narodowy. Tam, gdzie Gabriel wrócił prawdopodobnie do domu. Tam, gdzie Ramek rozpłynął się w powietrzu. Niekulturalnie z jego strony, ale cóż, trudno. Wy po kontakcie tak wielkimi umysłami w postaci głównych osób z obu frakcji. Jesteście teraz na schodach stadionu od strony zachodniej. Nikogo w waszym otoczeniu nie ma. Ty, Nikito, cuchniesz okropnie. Ta istota, z którą przyszło ci walczyć, była paskudnie śmierdząca. Wendy, ty przez przytulenie jednak Nikity również masz na sobie troszeczkę tej fioletowawej mazi z potwora, która pachnie gorzej niż rozkładające się mięso. Boż. Nikita, nie wytrzymam tego dłużej, musimy się umyć. Po prostu... To mówić... O, nawet nie wiem, gdzie mogłem się pojechać. Zatyka... Jakby myślenie mi zabierało. Ten smród. Boże, my tam tak weszliśmy. Odsuwam się troszeczkę od Nikity. Dzięki. Nie wiem, może do ciebie? Dobrze, już... Tak. To chyba dobry pomysł. Ale pojedźmy autobusem. Okej, ale mogę u ciebie wybrać ubrania, bo jednak... Myślę, że to będzie nawet zalecane. Super. To chodźmy. Rozglądamy się za przystankiem autobusowym. W waszym polu widzenia nie ma żadnego przystanku. Możecie sprawdzić na telefonie. Chciałabym sprawdzić. Będziecie się kierować do domu Nikity? Tak. Czyli szukamy sobie trasy. Nikito, trasa jest do... Wiązana 55. Moi drodzy, o tej porze, wiadomo, nocne autobusy są przede wszystkim. Mamy godzinę 1:15.
waszym autobusem, który powinien was zawieźć w ciągu około 45 minut. Jest z ronda Waszyngtona, który jest naprawdę niedaleko od was. To jest główne rondo tutaj w okolicy. Powinniście wsiąść w autobus N22. Okej. Wydaje mi się, że najbliższy przystanek jest na rondzie Waszyngtona. Do Waszyngtona. Jest niedaleko, chodź. Nie dalej. Idziemy. Tak, poprowadź proszę. Okej. I Wendy idzie patrząc w telefon. Oczy mi pieką od tego zapachu. Zaraz się umyjesz. Mam nadzieję, że masz 2 łazienki w sumie. O, tak. Z tym nie będzie problemu. No dobrze. Szliście na przystanek autobusowy. Mamy dzisiaj, moi drodzy, 4 listopada, prawda? Zgadza się. Mhm. Czy mamy czwartek? A w sumie to jest z nocy, prawda? Czyli powinien być 5. Okej, czyli mamy 5 listopada, to już jest piątek o 1. No ludzi tutaj nie ma. Ludzie, jest jednak to w tygodniu. Przyjeżdża autobus. Wsiadam. Wiesz, jak jest to miejsce w autobusach, żeby kobieta z wózkiem albo osoba na wózku sobie mogła się gdzieś przyczepić. Ja po prostu w tym pustym miejscu siadam skulony. Na podłodze w sensie. Wendy natomiast zajmuje miejsce tyłem w kierunku jazdy. Wendy, koło ciebie zauważasz, że coś na ziemi leży. Skórzanego. Chciałabym się przyjrzeć, co to. Portfel. Podnoszę go. Zauważasz, że portfel zawiera dowód, kartę biblioteczną, kartę na uniwersytet, jakieś tam bony z kawiarni. Zaskakuje cię, czyj to jest portfel. I jeszcze, żeby to powiedzieć, w portfelu znajduje się 170 zł. Jeszcze są jakieś drobne. I czyj to jest portfel? Widzisz zdjęcie z dowodu i podpis Marcelina Kruk. To jest dla ciebie znajome. Chowam portfel do kieszeni. Następnie wyciągam telefon. I nic nie robię, bo na razie nie mam numeru Marceliny. Jest na rozładowanym telefonie, więc chowam go z powrotem. Jasne. Ludzie szczególnie odsuwają się od Nikity. Niby wygląda dobrze z twarzy, ale z drugiej strony jego cały ubiór, no można by powiedzieć, nie daje szans, żeby ktokolwiek się do ciebie zbliżył. Twoje wampirze moce nie są tak silne z odpychaniem ludzi, jak twój zapach. Myśląc o tym, prycham tak. Mhm. Ale nie staram się nawiązywać kontaktów wzrokowych. Bardziej patrzę niemrawo w drzwi autobusu, ale lustrując uważnie każdą osobę, która wchodzi. Mhm. Dojeżdżacie. Będziecie mieli jeszcze kawałek do przejścia, bo autobus, najlepsze połączenie jakie było, sprawiło, że nadal musicie przejść gdzieś około 1,5 kilometra pieszo. Więc to będzie jakieś 15-20 minut spacerem. Prowadzę Wendy. Ja zatrzymuję mimo wszystko dystans od Nikity. Idziemy. Nikita, plan jest taki. Umyjemy się. Ja wypobiorę swoje rzeczy. Prześpimy się u ciebie w domu. I wypadałoby się skontaktować z naszą sektą. Jak to miło wreszcie mieć coś do nazwania swoją sektą. Przyznasz. Przyznam, że to dosyć nietypowe. Nie spodziewałam się takiego obrotu spraw.
Ciągle zastanawiam się, czy to na pewno dobra decyzja. Natomiast musieliśmy ją podjąć. Rzeka, te sprawy. Dokładnie. Jeszcze jedną rzecz, tylko zanim jak wyjdziemy, to spróbuj zrobić ten trik z niewidzialnością, jakby ktoś był u mnie. Wzięłabyś wtedy górną łazienkę. Okej. Jeżeli ktoś jest u ciebie, proszę, postaraj się, żeby noc był żeby dom był na ten dzień pusty. Mam nadzieję, że nikogo nie ma. Że tak tylko sobie mówimy. Mimo wszystko, postaraj się, żeby dom był na ten dzień pusty. Daj im wolne czy coś. Dobry pomysł. No dobra. Myślę, że już dochodzimy. Tak, mijacie teraz ostatni zakręt. Wiesz, że koło ciebie, bardzo blisko twojego domu, jest tak naprawdę wypożyczalnia przyczep. Jakby cię miało to zainteresować w którymkolwiek momencie. Dom nie jest zapalone światło. Nigdzie. Nie ma żadnego samochodu na posesji. Mhm. Pusto. Ale czy aby na pewno? Chodzę pierwszy. Otwieram na przykład furtkę, drzwi. Ja wchodzę również furtką, ale zanim wejdę do domu, po prostu poczekam na znak od Nikity, czy jest czysto. Ja wchodzę do domu po otwarciu drzwi. Zapalam światło i się rozglądam, czy ktoś jest na dole. Absolutnie. Jest czysto, nic nie ma, nawet notatek, nawet tablicy, niczego nie ma. A buty są czyjeś może? Nie. Wychodzę do Wendy, daję jej znak wolny. W takim razie wchodzę bez używania mocy. Pozwól Wendy, że cię zaprowadzę na górę. Okej? Prowadzę ją do... Ściągam buty w przejściu i odwieszam mój płaszcz. Prowadzę Wendy do łazienki na górze, zapalam jej światło, włączam wodę. Tam na górze jest taka dziwna konstrukcja, że trzeba jednocześnie nacisnąć 2 guziki, żeby poleciała ciepła woda. Więc to robię. I kiedy się już upewnię, że wszystko Wendy ma, że tam ręcznik, właściwie to chyba szlafrok jej dam. Wszystko coś jeszcze potrzebujesz, Wendy? Jaki miły szlafrok. Nie, jak na razie wszystko okej. Pralka w sumie jest w łazience, czy... Wydaje się, że pralka jednak jest w kanciapie na dole. Okej. Proszę, nie wrzucaj swoich ubrań z moimi. Na wszelki wypadek. Spalę je. No, to dobry pomysł. Chociaż, czy to się nie przyczynia bardzo do zakażenia Ziemi przez to? Uwolnię takie związki chemiczne do atmosfery, że... Uwalniasz związki chemiczne stojąc, więc proszę, odejdź. Wychodzę, zostawiam już Wendy. A ja sobie wezmę prysznic na dole. Wendy zdecydowanie wchodzi do wanny. Próbuje włączyć sobie jeszcze trochę cieplejszą wodę i stara się rozluźnić po tym dniu. Na tyle, na ile to możliwe. A ja stoję po prostu... Bo ta łazienka na dole jest taka specyficzna, bo to nie jest jakby zwykła... Jak to się nazywa? Kabina prysznicowa. Tylko to jest... Wiedziałem, że coś mi nie gra. Nie mieszkasz na wiązanej 55. Tu. Mój drogi, mieszkasz na wiązanej 50A. To, co masz wstawione cały twój dom. Więc to jest związana 50A, nie 55. Dobrze. 55 to jest zupełnie inny dom. Ogromna pomyłka z mojej strony, przepraszam. Dobra. Nie jest to taka kabina prysznicowa, tylko to jest bardziej
oddzielona matowa szklana płyta, za którą jest prysznic bezpośrednio płynący na kafelki i tam jest po prostu ujście wody. Stoję właśnie 2 rękami opartymi o ścianę i pozwalam, żeby ciepła woda opływała moje poranione ciało. Przyjemne. Właściwie to sobie najbardziej gorącą, jaką mogę. Daję. Bo jeszcze się wyziębiłem, więc już w ogóle. O ile się da. Nie czujesz, żeby się dało, ale na pewno czujesz większą... Jest jakiś przepływ w twoim organizmie, jakąś taką... Czujesz, że twoja krew ma się dobrze. Ciężko mówić o ciele. Nadal jesteś rozszarpany, nadal masz bruzdy, pewnego rodzaju posiniaczenia, rozerwania na ciele. Nie przypominasz sam siebie. Przesuwam palcami po siniakach i po szarpaniach, które zostały po dostaniu obrażeń. Wręcz w niektórych miejscach sobie odszarpuję wiszące kawałki skóry, które nie rzucam pod siebie na podłogę. To coraz bardziej, to jakby ta sytuacja przypomina mi bardziej o tym, że nie jestem już człowiekiem, jestem jakimś pierdolnym monstrum. Przesuwam sobie, myję sobie też włosy. Widzę, jak w rękach zostaje mi biała farba, która już dawno nie kładziona. Kurwa, na górze mam. Na górze mam farbę. No cóż, poczekam aż Wendy wyjdzie. Wzdycham głęboko, mimo że nie muszę. Po prysznicu wycieram się i w ręczniku tylko szybko idę do swojego pokoju, żeby znaleźć sobie jakieś ubranie. Twój pokój jest na górze? Tak, na górze jest pokój, mój pokój do spania. Tak, maciupeńkie biureczko takie, nie wiem jak to nazwać, gabinecik, taki gabinecik. Malutka garderoba też i kolejny malutki pokoik dla gości. Ja po skończonej kąpieli spojrzę w lustro przede wszystkim. Przemyję ponownie twarz. Przejeżdżam sobie tak ręką po moich mokrych włosach. Myślę nad wydarzeniami z ostatnich dni. O tym, jak prawie otarłam się o śmierć. A co dopiero właściwie Nikita i Gabriel. Zakładam biały szlafrok, który dostałam od Nikity i biorę swoje ubrania, po czym wychodzę z łazienki. Nie wytarłam się dokładnie, to na pewno, więc jeszcze zostawiam mokre ślady na podłodze Nikity. Szlafrok ma z tyłu ma takie ogromne, wyhaftowane skrzydła. Takie złotą nicią. Classy. Bardzo ładny jest, bardzo puchaty, przyjemny w dotyku. Biorę moje ubrania i na wszelki wypadek wypiorę je ponownie, mimo że Gabriel dopiero co je prał. Ze względu na to, że domyślam się, że jak przytuliłam się do Nikity i Gabriela, to trochę tej mazi zostało. Więc próbuję je wyczyścić. Ja jak się już ubiorę w moje domowe ubrania, czyli to będzie jakaś luźna bluza, moje spodnie od piżamy w kratę. Chcę zobaczyć, która mniej więcej godzina. Ile zostało do świtu. Jeszcze sporo czasu w sumie, bo jest godzina obecnie 3:20. To jednak nie ubiorę się w rzeczy do domu, tylko ubiorę się w takie bardziej rzeczy do zniszczenia, do pobrudzenia. Wezmę szpadel z garażu. Używałem go do jakichś tam ogrodowych prac w sezonie. W zimę, jesień praktycznie w ogóle go nie używałem, więc pewnie musiałem trochę przetrząsnąć, zanim go znalazłem. I w ogrodzie wykopuję dziurę, w której zakopuję te ubrania. Bo przypominam sobie, że nie mam żadnego kominka, w którym mógłbym je spalić.
Czy mam kominek, ale jest dekoracyjny. I nie można w nim palić. Wykopuję dziurę, w której te ubrania, które mam, porządnie składam, żeby zajęły jak najmniej miejsca. Zakopuję je i przygładzam ziemię, żeby nie było widać jak najmniej. Stoję tak nad tym grobem ubrań i tak zakopuję wspomnienia o tej nocy. Po chwilowej kontemplacji wracam do domu i przebieram się już w te rzeczy do spania. Luźna bluza, luźne spodnie w kratę. Wendy, potrzebujesz jakichś klapków, jakichś bamboszy? Jak masz puchate kapcie, to poproszę. O, patrzę, ale nie mam żadnych puchatych kapci, więc mogą być takie po prostu wsuwane? A niech będą. Jestem w pralni. To po co ja krzyczę? Idę po prostu do Wendy z kilkoma... Nikito, żeby ci przerwać. Twój telefon daje takie przyjemne ciepło. Potem staje się cieplejszy. Jeszcze bardziej. Ja wyciągam go. Patrzę, co się dzieje. Się pojawia taka uśmiechnięta buzia. Odrzucam go jak... Wszystko się zaczyna gliczować. Pojawia się 7000% naładowania baterii. Gdzie go odrzucasz? Wyrzucasz go przez okno? Właściwie to tak, w stronę mojego ogrodu. Mhm. Widzisz, jak twój telefon wybucha po prostu. Ten od Canaryli. Robi wielkie oczy, po prostu w szoku. Co jest, kurwa? Wendy, mój telefon właśnie wybuchł. To? Jak to możliwe? Ten od C. Od C? A, od C. Może to jakieś podziękowanie od E. Prawdopodobny. Myślałem, że mi się należało. Jak będziesz gotowa, to proponuję strych. Wendy właśnie skończyła nastawiać pranie i wychodzi do ty. Masz w sumie jakąś suszarnię albo coś? Właściwie to mam suszarkę, w sensie takie urządzenie, które suszy, jak pralka. Fantastycznie. Przyda mi się ze względu na to, że no wiesz, nastawiłam ubrania. Jasne. Ja swoje zakopałem w ogrodzie. Obyś nie wyhodował z nich jakichś zmutowanych roślin. O tym nie pomyślałem. O matko, gdyby taki stwór się pojawił. Byłoby śmiesznie. Myślę, żebyśmy oboje leżeli ze śmiechu, się tarzali po podłodze. Tak, ja też tak uważam. Cóż, jakieś plany, co zamierzasz powiedzieć anarchom? Jakieś, nie wiem, masz przemówienie czy coś? Chciałem im podziękować na pewno. Za to, że mnie przyjęli. Myślę, że to dobry pomysł. A jakieś plany w związku z twoją pracownicą? Myślałem o tym, jak wracaliśmy autobusem i robię taki dyskretny znak wskazujący palcem wszystko dookoła. Pogadamy o tym jeszcze. Okej. Dobrze, moi drodzy, odpoczęliście, a teraz czas udać się w mrok nocy. Moi drodzy, sprawdźmy sobie głód, bo się przespaliście. Ja od razu aktywuję sobie też Rumień życia. rumień życia Ja również. i robię się głodniejszy, znacznie bardziej głodniejszy. Ja na szczęście tylko troszeczkę się robię głodniejsza. Po prostu tak, jakby bestia wróciła i miała ochotę na dokładkę. Wiesz, że jeżeli nie zjesz czegoś w najbliższym czasie, to rzucisz się na to, co jest koło ciebie najbliżej. Słyszysz, że ktoś krząta się trochę po domu, Nikito.
Schodzę na dół. Troszkę się otrzepuję z tego kurzu, który zalega na górze. No i widzisz Wiktorię, siedzącą z kawą, przeglądającą coś w telefonie. Cześć, Wiktoria, O. jak miło cię widzieć. O, dzień dobry, panie Nikito. Nie no, już myślałem, że porzuciliśmy te panów. A, przepraszam. Dzień dobry, Nikito. A, jak tam się miewasz? W porządku, a pan? Jak najbardziej, tylko... Ambroży coś zrobił i będziemy musieli wszyscy pogadać na ten temat. Wszyscy. Czy mogę jakiekolwiek informacje na ten temat? No, pakował się w coś związanego z pieniędzmi. I będziemy musieli po prostu wszyscy pogadać o tym. Właśnie, dobrze, że się widzimy. Nie chcę nic mówić, ale troszeczkę już minęło dni od wtedy, kiedy się ustaliliśmy tak naprawdę o wynagrodzenie. Mamy już 5 i 1 miała być od pana wypłata, także Tak kiwam głową. Nie no, wam się bardzo należy wszystkim za tą ciężką pracę, dlatego musimy... Najlepiej jutro, żebyśmy jakoś tak wieczorkiem razem usiedli i ogarnęli to. wieczorkiem. Dobrze. O której godzinie? Tak myślę jakiejś 20. O 20, dobrze. Ja myślę, że będzie dobra pora. Nie było mnie przez jakiś czas. Coś się działo tutaj? Właściwie to niewiele, bo możliwe, że mielibyśmy pewien udział, twój, Nikito, podczas debaty politycznej 11 listopada. Kiedy się ona odbywa? Godzina jest jeszcze do ustalenia i moglibyśmy ciebie wcisnąć. Będzie to w TVN-ie znowu. Godzina myślę, że i tak będzie wieczorna, bo widzę, że pan głównie wieczorami operuje. No jakoś tak przestawiłem. Tak spokojnie jest. Znacznie wieczorem. Teraz już Przyzwyczajenia dziwne. teraz już nawet o 16 jest ciemno, więc... Ale to nawet nie chodzi o sam zmrok, tylko bardziej o takie przestawienie biologiczne. No rozumiem. Więc wspaniale, no kurczę, debata. No ale musimy jutro pogadać poważnie, bo Dobrze. co robimy z tym? Czy mam powiadomić Zofię oraz Ambrożego? Tak, poprosiłbym cię o to. No dobrze. A ja się teraz przebiorę, bo właściwie dzisiaj też będę wychodził. To zrozumiałe. Kiwam głową, uśmiecham się i idę na górę. Do Wendy. Wendy, akurat spotykasz ją, jak schodzi ze strychu. Wygląda, jakby szła po swój telefon, który zostawiła przez noc, żeby się poładował. Zatrzymuję ją trochę. Szepczę do ucha. Ta suka tu jest. Przynieś moje ubrania z suszarni, wyjdę oknem. No to idę na dół. Nikito, żeby dopowiedzieć. Po całej walce z twoim stwórcą, twoje ciało, twoja skorupa naprawiła się. Znowu jesteś gładki, dobrze wyglądasz. Także twoje zdrowie, powierzchowne obrażenia się regenerują. Ale ubrania już nie. Nie no, ubrania to nie, więc dobieram sobie jakieś kolejne. Biorę się w jakąś bluzę taką... No nie chcę iść tak na elegancko, maksymalnie elegancko, chociaż... To idę sobie do garderoby. Ubieram się w jakieś casualowe bardziej, ale cały czas eleganckie rzeczy. Może jakaś sportowa marynarka pod to golf?
No, coś właśnie o czymś takim myślałem. Biorę do tego jeszcze jakiś ciekawy sobie dodatek do marynarki, jakąś tam spinkę, czy coś i W jakich kolorach? myślę, że będę w ciemniejszych, w czarnej marynarce, golf też w jakiś ciemniejszy, może jakiś brąz, spodnie też pasujące do marynarki. Biorę taki plecaczek swój, jakiś taki sportowy, który zabierałem na jakąś siłownię czy coś i idę do suszarni, wyjąć rzeczy i chowam już je w suszarni, żeby Wiktoria nie miała szansy zauważyć tych ubrań, które były. Ja czekam dalej na ciebie na górze. Wracam z tymi rzeczami z powrotem na górę. No wygląda jakby się po prostu przygotowywał do wyjścia. Myślę, że nie powinno być podejrzane w żaden sposób moje poruszanie. Idę na górę i wyjmuję z plecaka rzeczy Wendy, wyprane, wysuszone. Nikita, mam jedną prośbę do ciebie. Skoro jest tu Wiktoria, mógłbyś pożyczyć od niej kosmetyczkę? Powiedz, że potrzebujesz jakiegoś pudru czy coś. Wendy, myślę, że to nie jest zbyt dobry pomysł. Ona już coś podejrzewa, a jest jeszcze wcześnie. Wstąpimy do jakiegoś sklepu, czy... Okej. Jest 17:20. Dobra, to wstąpimy po prostu do Rossmana. Super, dobra. I Wendy idzie się przebrać z tymi ubraniami do łazienki. Jak wychodzi? A w sumie, Nikita, miałbyś może jakąś torbę? Nawet taką studencką? Daj jej po prostu ten plecak, ten, który może być. No, Czy- okej. Niech tak będzie. Porozumiewamy się przytłumionym głosem, żeby na dole... Półszeptem w sensie. Tak. Schodzisz, Nikito? Tak, po tym jak to załatwiłem, to... A Wiktoria jeszcze cię łapie. Przepraszam, jeszcze jedna rzecz, bo przyszło pismo na temat twojego samochodu do zapłaty. Ile sobie zażyczyli za przyjemność? Proszę sprawdzić. Biorę kopertę, wyjmuję z niej list i czytam. 2600 zł. No ładnie sobie życzał, trzeba przyznać. Czy coś się stało? Bo Dziwna sytuacja, nawet nie za bardzo zależało to ode mnie, że ten samochód tam trafił. powód jest zaparkowanie w strefie niedozwolonej. No, moja pomyłka. Ale... szkoda gadać. Nie martw się tym absolutnie, już się tym zajmę. Dzięki, że przypomniałeś. Proszę bardzo. Zawsze mogę na ciebie polegać. Dziękuję, że tak o mnie myślisz. Zatem co? Do jutra, do 20. Do jutra. Kiwam głową i wychodzę. Wendy? Tak, ja w tym czasie chciałabym znaleźć jakieś bezpieczne zejście, najlepiej oknem. Mogłabyś wejść, słuchaj, na dach? Tak, troszeczkę tam od strony strychu i spróbować, w sumie to możesz tylko zeskoczyć na trawę. To nie jest jakoś bardzo wysoko, ale no możesz się pomylić. Nie ukrywam. Mhm. Ale nic zabójczego na pewno. Piszę SMS-a do Nikity, otwórz mi drzwi. I chciałabym jednak wybrać bezpieczniejszą troszeczkę drogę i zejść po schodach, używając niewidzialnego przejścia. Kita absolutnie nie rozumie, o co chodzi. Wchodzi do domu. Mój głód nie wzrasta. Dobrze. Rzuć jeszcze proszę na zręczność oraz ukrycie, bo to nie tłumi twoich kroków. Okej. Jesteś kompletnie niezauważona. Wchodzę do mieszkania.
gwałtownym krokiem wchodząc, zostawiam otwarte na oścież drzwi, przez jakiś czas są otwarte i gdzie ja zostawiłem klucze? Szukam po kuchni, udaję, że szukam kluczy, ale dobrze wiem, że spoczywają w mojej kieszeni. Ja w tym czasie wychodzę. Tak chwilę to zajmuje, mam nadzieję, że Wendy zdążyła i wychodzę. Cześć, Wiktoria. Do widzenia. Do zobaczenia, Nikita. Niebawem. Skiwam głową i wychodzę. Dobrze, szybkie sprawdzenie, co macie przy sobie. Mam swój nóż, swój stary telefon, mam pusty portfel z dowodem ale bez pieniędzy. Chyba tyle. Klucze. Klucze są cały czas w mojej kieszeni. Do samochodu zresztą też, ale nie ten. No dobra. Ale to już chyba tyle. Okej. Ja mam tak, w plecaku mam 2 ładowarki i stary telefon, który jest już naładowany, ale wyłączony. Mam telefon od Camarilli w kieszeni. Mam portfel Marceliny. I chyba to wszystko. Okej. Klucze od garażu. Tak, ja mam jeszcze klucze od garażu Gabriela, od działki Gabriela, od mojego... Od działki nie masz. Okej, to mam od garażu, mam od swojego domu rodzinnego i od swojego starego mieszkania. Myślę, że mam jeszcze klucz. Znaczy od mieszkania rodziców nie masz kluczy i nigdy nie miałaś. Okej. To nie mam. Okej. Gdzie się kierujecie? Dzień jeszcze młody. Można dużo załatwić, wszystko jest otwarte. Można wszędzie pójść. Ja bym się chciała udać do Rossmana, tak jak mówiłam. Albo jakiejś drogerii. Jestem strasznie głodny. Że jakby ten robak, ta bestia wżarowała mi się w mózg. Muszę zjeść. Zaraz jemy. Możliwe, że pożywimy się w klubie. Zaraz pojedziemy. Właśnie, gdzie chcemy jechać, żeby ich znaleźć? Nie wiem, możemy jechać do tego parku, w którym spotkaliśmy Syrenę jako pierwszą. Możemy do tego klubu, w którym ostatnio, ale nie wiem, czy ich tam spotkamy. Możemy sprawdzić. Noc jeszcze młoda. Dobra, ja potrzebuję znaleźć jakąś drogerię i jeżeli chcesz, możemy się rozdzielić i spotkać się pod klubem. Żeby było szybciej. Ja mam pytanie, czy Wiktoria przez ten cały czas, jak z nią rozmawiałem, mnie dotknęła chociaż raz? Nie. Okej, dobrze. Sprawdzasz w telefonie, gdzie jest Rossman? Najbliższy? Tak. Czy jedziesz do jakiegoś miejsca i dopiero z tego miejsca sprawdzasz? Znaczy, mogę sprawdzić. Bo możesz iść na piechotę 20 minut od domu Nikity jest Rossman. Albo możesz jechać, nie wiem, do centrum Pragi, gdzie na pewno będzie Rossman gdzieś po drodze. To myślę, że pojadę najpierw do centrum Pragi i tam wejdę do Rossmana. Okej. Nikita, a ty? Jest się bardzo w żołądku, więc chwilę się zastanawiam, czy nie zapolować, ale pomysł Wendy o tym, że może już tam, na tym spotkaniu się pożywimy, ma swoje podstawy. Więc myślę, że jeśli Wendy pozwoli, to pojadę z nią do tego Rossmana. Pozwoli. Słuchajcie, jeżeli wy wybieracie się do przystani, to na rondzie, słuchajcie, Waszyngtona, tam skąd jechaliście autobusem, nie? To tam jest Rossman. Jest Ziko apteka, Rossman, jakieś różne restauracje, optyk i podobne, więc będziecie mieli bardzo blisko stamtąd do przystani. Czyli wracacie w sumie do miejsca, z którego zaczęliście dzisiejszy rozdział. Tak? Na to wygląda. To idziecie na autobus? Tak.
Czy kupujecie bilety? Gdzieś w kiosku lub coś? Nikita, masz coś? W sensie pieniądze? No, Mam jakieś drobniaki, ale nic dużo. Tak pokazuję i tam jest taka dosłownie 2 złote może z reszty, które dostałem. Jakimś tym. kurwa. Wyciągam portfel Marceliny. Chciałabym sprawdzić, ile ona tam miała drobniaków. W drobnych, dosłownie w złotówkach i różnych dwójkach, piątkach wyjdzie gdzieś z 12 złotych. Oddam ci, Marcelina, obiecuję. Możliwe, że coś mam. Więc kupię nam 2 bilety po drodze. W kiosku. Dobry pomysł. No, ostatnie co byśmy chcieli to jakiś zbłąkany kanar. Tak też robię. No to co? Tak. Dobrze, no kupiliście w jakimś tam kiosku bilety po prostu, dojechaliście na rondo bez najmniejszych problemów, nie było żadnych kanarów ani nic w tym stylu. Dojeżdżacie, znowu jesteście pod stadionem. Stadion jak zawsze pięknie świeci. Neony, LEDy, diody otaczające go pokazują, jak bardzo spektakularne jest to miejsce. Natomiast to nie on jest waszym dzisiejszym zainteresowaniem. Idziecie bezpośrednio na przystań? Znaczy, ja po drodze, tak jak mówiłam, chciałabym wstąpić do tego Rossmana. Okej. Wchodzisz do Rossmana, masz wybór różnych kosmetyków, farb, wszystkiego, co dusza zapragnie, żeby uczynić cię piękniejszą. Maluję się darmowymi próbkami. Jaki makijaż chcesz użyć? Używam trochę czerwonych cieni na oczy, daję jakby robię sobie eyelinerem kreski i używam tuszu do rzęs oraz szminki czerwonej. Takiej ciemnoczerwonej. No dobrze. A ty, Nikita, coś byś chciał kupić? Nie mam nawet za co, więc... Więc bardziej towarzyszę Wendy w próbkowaniu. Jak już to skończę, to zwracam się do Nikity. No, jestem gotowa. Na tyle, na ile można być w mojej sytuacji. Myślę, że możemy iść. Dobrze, to chodźmy. Muszę ci powiedzieć, że jak ty na te warunki, to bardzo dobrze ci wyszedł ten makijaż. Dziękuję, robiłam go dosyć pospiesznie. Ale muszę przyznać, że dobrze jest mieć coś odświeżającego na sobie. Idziemy, nie? W sensie... Tak, do Seven Clubu? Czy na przystań? Przystań teraz jest blisko, zobacz tu przystań na tym. Okej. Może w takim razie Syrenka nam powie, gdzie jej szukać. I wychodzę z Rossmana i kieruję się właśnie w stronę przystani. Dobrze. Przechodzicie zatem przez te drzewa, przez te ścieżki, przez podobną drogę, jak jechaliście jeszcze z Konstantym. Wracają wspomnienia. Stawy, ludzie powychodzili sobie na spacer. Jest jeszcze pełno tutaj ludzi. Zwyczajnych śmiertelników. Wszędzie są smaczne kąski, Nikito. Wszędzie. Których można jeść i jeść. No kusi strasznie, ale cały czas czuję, że jestem w kontroli. Ale jeśli na imprezie nie będzie to jedzenia, to będę musiał wyjść wcześniej. Czuję, że balansuję na krawędzi ostrza i sam nie jestem pewien, czy powinienem czekać, czy przynajmniej jeden łyczek wziąć. Wziąć. Dochodzicie zatem na przystań. Niewiele się tu dzieje. Jest trochę ludzi. Sama przystań w sobie jest otwarta. Ma w sprzedaży gofry, piwo. Jest rozstawione parę krzeseł.
Jest też jakaś tam ciepła czekolada, ale nie widać tutaj znanych wam spokrewnionych. Nie wiecie, czy ktokolwiek z nich może być spokrewnionym nawet. Trzeba zważać na to, że jesteście dosyć wcześnie. Jest prawda, jak najbardziej. Seven Club? Mam głową tylko. Widać, że na twarzy Nikity jest teraz dużo stresu, jak czuje tego robaka wkręcającego mu się w głowę. Wendy tak zachodzi ci od tyłu, klepie cię mocno po plecach. Dasz radę. Jeszcze tylko sekundka. Kiwam głową. Najgorsze uczucie. Wiem, ale niedługo. Po prostu wytrzymaj jeszcze trochę. Seven Clubu. Więc Mamy jeszcze ważne bilety, więc możemy w sumie podjechać autobusem. kiwam głową. No dobrze, zatem wsiedliście w autobus. Podjechaliście tyle, ile się dało do Seven Clubu. Wchodzicie pod bramę, już dobrze wam znane. Obok boisko, zarówno do koszykówki, jak i do piłki nożnej. Po prawej stronie ten zniszczony budynek. Wiecie, że tutaj jest również pływalnia. Ogólny szkoła podstawowa, Fight Club jest, ale oczywiście nie ten z filmu, tylko Phoenix Fight Club. I tak, no, spokrewnionych przed wejściem nie widać. Zobaczymy, czy są w środku. Chodzimy. Chodzicie, widzicie parę małolatów grających w kręgle, parkę na bilardzie i z osób, które znacie, spotykacie właściwie Gilliego. Gilly Idę prosto do niego. gra sobie w rzutki. Idę prosto do niego. Cześć Gili. O, cześć Nikita. Dobrze cię widzieć, bo coś tam słyszałem, że mogłoby cię nie być. Jesteś uziemiony czy coś. Nie, to inna sprawa. Chcesz pogadać? Chodźmy stąd. Dobra. A tak nachylam się. Można się tutaj odświeżyć, czy odświeżyć, wiesz, napić? Słabo. Za dużo ludzi wokół. Możesz spróbować kogoś dorwać w toalecie, ale... No to jakbyś miał jakieś miejsce do polecenia, to chęcią czuję, jakbym na krawędzi trochę był. Niedobrze. Masz sporo opcji. Znajdź kogoś za rogiem może. Ale tu jest niebezpiecznie na to. No dobra, to pójdźmy. A pogadamy. Chodźmy. Zarzuca na siebie swój... Ma taki dosyć gruby, brązowy płaszcz. Na sobie ma taki bardzo taniej jakości sweter. Swoje włosy ma tym razem związane w kucyk. Wychodzicie. Cześć Wendy. Cześć, Gili. No, tu co tam? Ach. Tak patrzę na Wendy. Jesteśmy już prawie oficjalnie w anarchistach. Ładnie. To dobrze, że jesteście po tej stronie. Ja, co do mówisz uziemienia, i tutaj chodzi o to, że moja babka uważa, że nie powinniśmy się mieszać w nic. Musisz zrozumieć, Nikita, że nasz klan obserwuje. Nasz klan od dawien dawno prowadzi tułaczkę. I to, że jesteśmy teraz w Warszawie, to jest jedna kwestia. Ale za tydzień może nas wszystkich tutaj nie być. Będziemy tęsknić na pewno za tobą. Parę osób właściwie z mojego klanu przyjechało niedawno. O. A skąd przyjeżdżają Rawnosi? Zewsząd, Aha. Nikita. Rozumiem. Tak jak to Romowie robią od setek lat. Tualiście już własną legendę o Romach. Ta legenda nie wzięła się znikąd. Ona wzięła się przez spokrewnienie w sumie.
To nie dlatego, A, to nie dlatego Romowie są tak postrzegani. Są postrzegani tak przez spokrewnionych. My nie mamy rozumiem. własnego państwa, dlatego że musimy się tułać. Właśnie. To wiele wyjaśnia. Prawda? Znowu widzimy, że pokrewnieni bardzo mocno wpływają na Kulturę kulturę. zrobiliśmy. Jeżeli jesteście już w Anarchach i tu zostajecie, mogę wam powiedzieć jedną rzecz. Mamy pewne miejsce, z którego korzystamy. Tylko nie chcę, żeby to było rozpowszechniane do wszystkich. Nie będzie. Słyszeliście kiedyś o Muzeum Kultury Romów? Nigdy nie byłem. Niewiele. Właśnie o to chodzi. No więc mamy jedno miejsce, które widnieje, ale nie widnieje. To znaczy jest to pewnego rodzaju pożyczone miejsce dla nas, w którym się możemy zatrzymać, ale i tak nie możemy zatrzymać się na długo. Słyszałeś o tym, tłumaczyłem ci. Przejebane. No, jeszcze ogranicza mnie ta strona Warszawy trochę. W lasy nie można, bo tam są lupiny. Właśnie cały czas o nich słyszymy, nie? Lupi co? Z łaciny. Wilkołaki. To one istnieją? No, jak najbardziej, ale są tak groźne, że rozszarpią dziesiątki nas. Wydaje mi się, że ktoś mi o tym mówił. Stara legenda powiada, że spokrewnieni żyją tylko w mieście, dlatego, że lupiny zajmują wszystkie parki. Wielkie. Nie mówię o takich małych parkach jak przystań. Ja mówię o dużych parkach. Parki narodowe, rezerwaty, puszcze. To nie jest miejsce. A lupiny potrafią przypominać ludzi. Właśnie, są groźni dla ludzi, czy tylko dla nas? Z lupinami jest jakaś legenda, że lupiny powstały jako sposób na zniszczenie tworów Keina. W ogóle ta mitologia cały czas się przeplata z rzeczywistością i, i jestem w stanie nawet uwierzyć, że taka była jej geneza. Muszę być naprawdę ponuraki, nie mając nic do innego do roboty. Właściwie, Gili, Ale nikt nie zna prawdy o tym wszystkim. To wszystko są legendy miejskie. Jak jest, nikt nie wie. Bo wiesz może gdzie jest Syrena? Nie. to może inaczej, wiesz, może gdy przesiadują, no wiesz, anarchiści, dosyć poszukujemy ich. No, mają sporo miejsc. Mają sporo miejsc. Przystań. Tu Seven Club. Parę osób chodzi do szpitala praskiego. Do Hydrozagadki, tam gdzie się poznaliśmy. Z parę miejsc mniejszych. Nie staramy się trzymać w jakiejś wielkiej grupie. Z wiadomych powodów. Teraz szczególnie jest wszystko napięte. No tak, to ma sens. Domyślam się, że obiło ci się o uszy, co się dzieje. Troszeczkę. Zachowaj ostrożność. Będę mógł zniknąć, jak coś się porobi. Ale ryzyko jest zawsze ekscytujące. Wiesz, O, ja wiem, że zbierają się też ci od róży, ci piękni, różani. Toreadorzy. Tak, w Madame Q. To jest klub burleskowy. jaki klub powtórzysz? Burleskowy. Rozbierają się tam, Chyba nie chcę tam iść. Na razie. ale właściciel jest troszeczkę dziwny. Jesteśmy porami dosyć dziwnymi z natury. Ciekawe, czy mnie zaskoczy. Chociaż no, pewnie tak. Musimy się umówić na jakiś wypad. Wypad na miasto. Da się przejść. Tak jak wcześniej. Jakoś dawno tego nie robiliśmy. Jak
Tak na razie mówię. Muszę zobaczyć, co będzie się dało. Jak babka powie, że mamy się nie wychylać, nikt z nas nie wyjdzie. Wiadomo, no. Rozumiem, jak to z wami, jak to u was jest, no. Zwłaszcza, że parę osób starszych przyjechało. A musi jeszcze bardziej napiętą atmosferę robić. Domyślam się. Ale ktoś z twojej rodziny, czy... My wszyscy jesteśmy rodziną Nikita. Troszeczkę inaczej niż u was. Właśnie cały czas tak ciężko mi się mentalnie przestawić. To jest jednak zupełnie inna kultura, fascynująca. Część z nas na przykład bywa na Starówce. Robią pokazy. Widziałeś pokazy z ogniem na przykład? Właściwie to widziałem. Ostatnio przychodziłem po... Ale ogniem? Mhm. Niebezpieczeństwo, Nikita. No stalowe jaja musicie mieć. No. U nas ogień zawsze płynie. I to jest najbardziej przerażające. Nie połykamy ognia. Nie jesteśmy aż tak odważni, jeżeli o to chodzi, Nikita. Ale potrafimy żonglować i inne rzeczy. W ten sposób dostarczamy rozrywki i robimy niebezpieczne rzeczy. Nie wiem, mój ten ropak i tak pstryka mi się w głowę. Już zaczyna wyjść od razu, jak zobaczy. Chociaż malutki płomyczek. Mój też. O, To jest coś, z czym nie da się walczyć. ale widać, że to przezwyciężacie. Ten, któremu się udaje. Czyli są, macie też wpadki? Jak każdy. O kurcze. No, szapoba dla was. Nie chcę nawet sobie tego wyobrażać. A i będą planować, żeby otworzyć nową jamę zła. To tyle wam mogę powiedzieć. Tylko gdzie jeszcze nie wiadomo. Na razie pewnie szukają jakiegoś mało legalnego gruntu. Jakąś Ale- nieruchomość, którą można zająć. A w ogóle znasz genezę, dlaczego zamknęli tą jamę zła? Zamknęli, powiedzieli, słuchamy się. A wy? Się nachylam. Nachylam się. Inkwizycja O, namierzyła jamę. no, oni coś tutaj się chyba rozrastają. Właśnie dobrze pamiętam, że widziałeś kiedyś w Hydrozagadce gościa takiego z aurą taką, jak mu opowiadałeś? Nie, to nie było. To nie było tak. Kiedyś po prostu byłem zarobić i natknąłem się na jednego duchownego i zabolało. I jak, jeśli mogę spytać, jak to było? Jakie to było uczucie? Jak to wyglądało? Tak, jakby ktoś ekstremalnie ekstremalnie jasnym światłem cię poraził, ale bardziej ekstremalnym niż twoja wyobraźnia pozwala. Jakby cię miało rzucić na kolana i nie dać ci wstać. To dobrze, że wyszedłeś z tego cało. Jeśli mają więcej takich, to widzę, że mają problem. Kurwa. To jest wszystko jest tak absurdalne. Nikita, nawet większość ludzi nie jest na tyle moralna, żeby świecić takim światłem. Zakładam, że takich Moralna? no, Nie, chodziło o co innego. uduchowiona i dobra, o to mi chodziło. Nie mam pojęcia, jak to działa szczerze. Tego, co mój sojusznik, były przyjaciel, mówił, z nimi jest trochę tak, że oni są po prostu bardzo, jak to nazwać, uduchowieni, są jakby wierzą, ich wiara jest na tyle silna, że nawet bez znajomości i wiedzy jakiejkolwiek na temat nas potrafią nas skrzywdzić, bo tak głęboko wierzą. Nikita, tobie telefon dzwoni. Sprawdzam kto. Ambroży. Poczekajcie chwilę i odbieram. Hej, Nikita! Cześć. Słuchaj, to jak będzie z tą wypłatą, stary, bo no nie ukrywam, bardzo, bardzo potrzebuję pieniędzy.
Wiktoria jeszcze nie przekazała, robimy jutro spotkanie o 20. Dostałem wiadomość, ale to na ten temat rozmawiamy? Tak, na temat pieniędzy. Okej, stary. W porządku. Do jutra. No, cześć. Słucham też SMS-a do Zofii. Jutrzejsze spotkanie w sprawie pieniędzy. Zaczynam się drapać trochę po głowie. Się tak po czole bardziej. Nikita W chyba... jakiej... No. W jakiej... Nie, w sensie teraz na retro się pytam. W jakiej mniej więcej okolicy jesteśmy? Jesteście cały czas koło Seven Clubu. Przed nim. Czy są jakieś boczne uliczki, w których takie ciasne, w których teoretycznie mógłbym kogoś zaskoczyć? Nie. Nie o tej porze, nie w tym miejscu. Za ciężko, po prostu. Ulice są zbyt szerokie, nie ma takich super zaułków. Jak mówiłem, tutaj ludzie chodzą na pływalnie, chodzą na jakieś karate, jiu-jitsu, czy inną rzecz po prostu. Jest to trudne miejsce do przechwycenia kogokolwiek. Chciałbyś wykazać się jakimś sprytem. Może pójść na jakieś obrzeża w sumie. Jest jeszcze jeden tutaj w okolicy Port Praski. To nie jest ten sam oczywiście co przystań. Tam ludzie może jak coś na spacerze, coś. No jest kawałek stąd. Dosłownie z 6 minut piechotą. Chodzę do Wendy i Gilego. Posłuchajcie, pójdę do portu i się odświeżę, bo boję się po prostu, co mógłbym zrobić. Okej. Boję się i to bardzo. I Tylko uważaj na siebie, Nikita, musisz być ekstremalnie ostrożny. Wendy, masz mój numer? Ten mój stary? Powinnam, ale na wszelki wypadek możesz podać jeszcze raz. Podaję jej mój stary numer Zapisuję go. i idę do portu. Do parku, okej. No dobrze, a co wy zrobicie? Co ty zrobisz, Wendy? Słuchaj, widziałeś się ostatnio z Mikim? Z Mikim? Nie. Okej. Bo mam do niego po prostu jedną sprawę, którą bym chciała dzisiaj załatwić. A Nie widziałem go od wczoraj. okej. No dobra. To nie będę ci dłużej zajmować czasu. Trzymaj się. Spoko. Cześć. Gdzie idziesz? Również chciałabym iść w podobnym kierunku, w którym poszedł Nikita. Chcę jakby mieć na niego oko, żeby nic mu nie wymknęło się spod kontroli. A potem, jak już Nikita skończy, prawdopodobnie udamy się w kierunku hydrozagadki. Moi drodzy, a tutaj zrobimy sobie cięcie. Zapraszam na część drugą. Do usłyszenia.